Kłamstwa mediów. Prawdziwa inflacja w Polsce to ponad 8%. Rząd co roku szczyci się tym, jak niska jest inflacja i wypina dumnie pierś, gdy walczy z deflacją. Wskaźnik realnego wzrostu PKB jest mierzony przez odjęcie wartości PKB z roku poprzedniego od PKB z roku obecnego, liczony w procentach minus inflacja. Jako że wzrost PKB stanowi legitymację rządu i pozwala mu się bardziej zadłużać na nasze konto oczywiście, możecie się domyślić, że w jego interesie jest wykazanie jak najniższej inflacji. Jedyne, o czym rząd nie wspomina, to to, że instytucja rządowa sama ustala, jaka według nich jest ta właśnie inflacja. Co na to matematyka? Według danych NBP w listopadzie 2013 roku w obiegu znajdowało się 953 miliardy złotych, a rok później w listopadzie 2014 było już ich 1 bilion 33 miliardy, co oznacza inflację puli waluty o 8,3%. Jak właściwie tworzone są złotówki? Zdecydowana ich większość, bo aż 86% jest tworzona przez prywatne banki w postaci kredytów bankowych, o czym więcej opowiem w osobnym odcinku. Aż 86% istniejących złotówek to zwykły kredyt bankowy, od którego co miesiąc trzeba płacić odsetki w wysokości powiedzmy od 5 do 15%, a dla prostego rachunku załóżmy, że jest to jednak średnio tylko 8%. Co prawda każdy, kto ma pieniądze w banku, także dostaje od nich oprocentowanie, ale jest to przeważnie średnio 3%. Skoro do obiegu zostało dodanych 8,3% złotówek, a oprocentowanie depozytów to 3%, to znaczy, że każda oszczędzająca w banku osoba straciła rocznie 5,3%, jeśli chodzi o udział w łącznej puli waluty. Mało tego. Od istnienia naszych pieniędzy musimy płacić jakby ukryty podatek, który stanowi różnicę między tym, na jaki procent banki udzielają kredytów, czyli przykładowy 8%, a oprocentowaniem depozytów, czyli 3%. A więc od całej waluty stworzonej przez banki w obiegu płacone jest w tym przykładzie 5 punktów rocznego oprocentowania od samego jej istnienia. A jak wspomniałem, jest to 86% wszystkich złotówek w obiegu. Czyli tyle w ciągu ostatniego roku zapłaciliśmy za samo istnienie naszych pieniędzy w postaci odsetek. Długu publicznego, długu przedsiębiorstw i prywatnego. A ta wartość na tle PKB stale rośnie. Jeśli od istnienia 86% złotówek w obiegu płacony jest podatek, nazwijmy go przewrotnie podatkiem bankowym, czyli podatkiem płaconym dla banków za posiadanie systemu finansowego, to bardzo ważne jest, żeby wraz ze wzrostem ich ilości w obiegu proporcjonalnie szedł wzrost gospodarczy. Jak to się ma w Polsce? Od 1998 roku PKB wzrósł nominalnie z 550 do 1635 miliardów w roku 2013, czyli 297% wartości z roku 1998. W tym samym czasie średnia roczna ilość waluty wzrosła ze 197 miliardów do 943, co stanowi 478% pierwotnej wartości. Oznacza to w uproszczeniu, że w 1998 roku jedna złotówka generowała 2,79 zł PKB, a obecnie 1,73 zł PKB. Oznacza to realny spadek o 38%. Dlatego słuszne przeczucie mają Polacy, twierdząc, że żadnego wzrostu gospodarczego nie ma, a mamy wręcz wyraźny spadek. Jak wyglądają na tym tle średnie płace? O tym w następnej części.